Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Translation. Our sensory prowess, mental power, bodily strength, living force, immortality and mortality are all subject to the superintendence of the Supreme Personality of Godhead. Not knowing this, foolish people think the dull material body to be the cause of their activities. Nasza moc zmysłowa, moc mentalna, moc cielesna, siła życia, nieśmiertelność i śmiertelność, wszystkie poznane najwyższej osoby Boga. Ludzie sądzą, że przyczyną ich działania są tępy materialne ciała. No purport, text number 10. Yata duramayi nari yattapata mayo mriga evam bhutani bhagavan ishatantrani vidabho. Translation. O King Indra, as a wooden doll that looks like a woman, or an animal made of grass and leaves, cannot move or dance independently, but depends fully upon the person who handles it. All of us dance according to the desire of the Supreme Controller, the Personality of Godhead. No one is independent. Taka drewniana lalka, wyglądająca jak kobieta czy jak zwierzę, zrobione z trawy i liści, nie mogą się poruszać czy tańczyć niezależnie, ale całkowicie uzależnione są od osoby, która nimi manipuluje. Tak my wszyscy tańczymy odpowiednio do pragnienia najwyższego kontrolera, więc nikt nie jest niezależny. Purport. This is confirmed in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 5:142. Ekale Ishwara Krishna Arashava Bridya Yara Yaichi Nachaya Setaiche Kada Nridya. Lord Krishna alone is the Supreme Controller, and all others are his servants. They dance as he makes them do so. We are all servants of Krishna. We have no independence. We are dancing according to the desire of the Supreme Personality of Godhead. But out of ignorance and illusion, we think we are independent of the Supreme Will. Therefore it is said, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana. Krishna, who is known as Govinda, is the Supreme Controller. He has an eternal, blissful, spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, for he is the prime cause of all causes. Brahma Samhita 5:1. Zostało to powiedziane w Chaitanya Charitamrita. Jedynie Pan Krishna jest najwyższym kontrolerem, a wszyscy inni są Jego sługami. Sprawia On, że tańczą tak, jak On tego chce. Wszyscy jesteśmy sługami Kryszny, nie mamy żadnej niezależności. Tańczymy zgodnie z pragnieniem najwyższej osoby Boga, ale z powodu ignorancji i złudzenia myślimy, że jesteśmy niezależni od najwyższej woli. Dlatego jest powiedziane, najwyższym kontrolerem jest Kryszna, który jest znany jako Govinda. Ma On wieczne, pełne szczęścia dzieło duchowe. Jest on źródłem wszystkiego. Sam nie ma początku, gdyż jest przyczyną wszystkich przyczyn. Brahma Samhita 5:1. Omagyan Timanandasya Ginangina Shalakaya Chaksharitam Dena Tasmai Sigrave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Dena Mutale Swayam Vidamayam Dananta Svapatikam Jai Shri Krishna Chaitanya Gurishna Shri Advaita Gadadhara Srivasa Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama. So once again, the Srimad Bhagavatam and Srila Prabhupada in his purport emphatically declare that Krishna is the Ishvara Parama, or the Supreme Controller, the Supreme Personality of Godhead. W 13 wersecie Ślęża znaczenie potwierdza, że Krishna jest, deklaruje nam, że Krishna jest najwyższą kontrolą. Although there are many powerful personalities within this material creation, Krishna alone is the Supreme Controller. Przecież jest bardzo wiele takich mocnych osób w tym wszechświecie, to Krishna jest najwyższym kontrolerem. It is very important to establish Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Dlatego trzeba ustanowić Krishna jako najwyższa osoba Boga. With all due respect to the other Ishwaras such as Brahma and Shiva and Indra and Chandra, nonetheless it is important to establish who is the Supreme Personality of Godhead. Z całym szacunkiem do wszystkich wielkich osobistości, jak Indra, Brahma, czy Shiva, czy Chandra, trzeba ustanowić, kto jest najwyższą osobą, najwyższym kontrolerem. Because, as the Isha Upanishad informs us, there is one result from worshipping that which is supreme, and there's another result from worshipping that which is not supreme. Dlatego, że jak mówisz Isha Upanishad, że
inny rezultat tego, że się czci najwyższego, a inny rezultat tego, że czci się osoby, które nie są najwyższe. Since the beginning of creation, men have been inclined to worship that which is more powerful than them. Od początku stworzenia ludzie mają skłonności czczenia tego, co jest od nich wyższe. Actually, we see in any society, a civilized society or even uncivilized society, the tendency is always there to worship or to adore that which is more powerful or what they might conceive as supreme. Widzimy, że to czy w społeczeństwie cywilizowanym, czy nawet niecywilizowanym, ludzie mają taką tendencję, żeby właśnie czcić to, co jest wyższe. Even in the atheistic societies, such as the previous, still communism is existing, still within the communist society, although it is atheistic, there's the state, which is considered supreme. Nawet w takim społeczeństwie ateistycznym, jak na przykład komunizm, tam też można zobaczyć, że i tak czci się stan, który jest wyższy. Communist society, everyone adheres to or gives their allegiance to the idea of the supreme government and supreme state, which maintains all of their desires. I tam porzuca się tą teorię religii na rzecz czczenia tego, co jest wyższe, czyli rządu, albo na przykład jakiegoś stanu, który pomaga się wszystkim trzymać. So even in atheistic societies, we see the tendency is there to worship. Nawet w społeczeństwie ateistycznym widzimy, że jest ta tendencja, żeby coś czcić. Instead of God, they worship a man. Zamiast Boga czczą człowieka. Like Lenin or Marx. And in uncivilized societies, there's also the tendency to worship that which is supreme or more powerful. Nawet w takim, takie widzimy, że tam czczono czy Lenina, czy Marxa. I nawet w takim niecywilizowanym społeczeństwie widzimy, że ludzie mają tendencję, żeby czcić to, co jest potężniejsze. Because we're all in need, we are not independent, so therefore we are in need, and therefore we approach those who are more powerful than us and beg for their mercy to maintain us. Dlatego, że my nie jesteśmy niezależni, dlatego potrzebujemy zbliżyć się do czegoś, co jest potężniejsze od nas. Even in uncivilized societies, say for instance Aborigines, Prabhupada mentions in Srimad Bhagavatam, Aborigines, they would sometimes worship a tree as all powerful. Tak jak na przykład w takich niecywilizowanych społeczeństwach prowadzonych przez Aborygeni, na przykład oni czcili drzewa. Or in Australia, the Aborigines, there's one big mountain near Alice Springs. Forget the name of the mountain. Hayes Rock. Yeah, a big, huge rock, which the Aborigines say possess supernatural powers, so they would worship this rock, this big rock, Shila. Albo na przykład w Australii jest... Shila in Sanskrit means like stones. Not Shalagram Shila, but Australian Shila. Tak jak w Australii jest taka skała, którą Aborygeni czcili jako takie coś najwyższego. Which also means woman in Australian slang. Shila means woman. So some people, they worship woman. Even in demoniac cultures, demoniac persons are worshipped as supreme. For example, Prabhupada said during World War II in India, some people hearing of the powerful nature of Hitler, they worshipped Hitler as a deity. In the same way that millions of years ago, some Daityas and Danavas, they worshipped Hiranyakashipu as supreme, because before them, they had never seen anyone so powerful as Hiranyakashipu, so they sometimes addressed him as, O Lord. And of course in Vedic culture, the understanding is there of the Ishwaras, the Devas, who are so powerful that they control the functioning of material nature, they administrate the universe. So everyone is inclined according to his mode of nature, be he in the mode of ignorance, the mode of passion, the mode of goodness, to worship, to adore, to beg mercy from those who are more powerful. Więc każdy zgodnie z siłami natury, w których się znajduje, ma skłonności, żeby czcić coś, co jest bardziej potężniejsze. And this word Ishwara, which in Sanskrit means control, Ishwara can be applied in all these circumstances. To słowo Ishwara sanskryckie, które oznacza kontroler, ono odpowiada każdej z tych sytuacji. There are Ishwaras for those in the mode of ignorance, there are Ishwaras for those in the mode of passion, and there are Ishwaras for those in the mode of goodness.
The Ishwaras, for those in the mode of goodness, of course, are the Devas, the demigods, who are certainly more powerful than any other living entities in this creation. I są Ishwarowie dla tych ku nieignorancji, pasji czy dobroci, i dla tych ku niedobroci to są właśnie półbogowie, którzy są potężniejsi niż jakiekolwiek żywe istoty. Certainly we can only wonder at the prowess, the powers of such personalities as Brahma, Shiva and Indra. Oczywiście my możemy tylko zastanawiać się nad tym, jak wielka jest moc takich osobowości jak Brahma, czy Shiva, czy Indra. Indra, who we're reading about in this chapter, he is sometimes called the king of the demigods, although Brahma is sometimes called the king, but generally Indra is called the king of heaven. Więc Indra, on jest tak tytułowany król niebios, czasami Pana Brahma mówi się też król, ale generalnie Indra właśnie jest nazwany. And he has the power to control the rain. I on ma moc, żeby kontrolować deszcz. We know that when Indra became angry at little Krishna in Vrindavan, he had the power to inundate Vrindavan with the Samvartaka clouds. I wiemy, że kiedy denerwował się na małego Krishna na Vrindavan, że tutaj tak zesłał na Vrindavan tą chmurę Samvartaka. He rides on an elephant, Arvata, and he called the power of the Samvartaka clouds. I on jeździ na tym słoniu i właśnie on może trzymasz tą chmurę Samvartaka. Are these Samvartaka clouds used at the time of, they're used at the time of universal dissolution, when everything is devastation, when everything is devastated. These clouds are called upon to inundate everything with water, to flood everything. I te chmury właśnie, ten sam rodzaj chmur używany jest podczas zniszczenia świata po to, żeby zalać świat wodą. So this is certainly very, very powerful. Więc jest to z pewnością bardzo potężne. But we know from Chaitanya Charitamrita Srimad Bhagavatam that Indra himself is only a jivatma. Ale wiemy ze Srimad Bhagavatam, że Indra jest tylko jivatmą. Yesterday I was hearing a class, Srila Prabhupada was speaking in 1969, Seattle, Washington. He was speaking about the Devas. Wczoraj słuchałam wykładu, który dał Prabhupada w 1969 roku w Seattle, Washington. He's speaking individually, not about all of them because there's 33 million, but the prime ones. And he said this post of Indra is very, very exalted post. He said, if you want, you also can, all of you, he said to his disciples, all of you can also become Indra. He said it is temporary post. I on mówił tam o bogach i mówił, że właśnie ta pozycja Indry jest czymś bardzo potężnym, ale powiedział, że jeżeli chcecie, wy też możecie, każdy z was może zostać Indrą. But Indra being Jivatma, he is also not immortal. Ale Indra, będąc Jivatmą, też jest nieśmiertelny. At the time of the universal devastation, he also perishes. I także w czasie zniszczenia wszechświata on też ginie. So he is not supreme. Nic nie jest najwyższy. Sometimes Brahma, he is also worshipped as the Ishvara Parama, the supreme Ishvara. Tak, czasami Brahma też liczony jest jako najwyższy Ishvara. Of course, not as widely as Lord Shiva. Oczywiście nie tak bardzo jak Pan Shiva. There are many temples of Lord Shiva throughout India. There's only one temple of Lord Brahma. W całej Indii jest bardzo wiele świątyń Pana Shiva, ale jest tylko jedna świątynia Pana Brahma. Where is that located? Pushkar. In Pushkar, there's a temple of Lord Brahma, and there's another temple of Lord Brahma. Only two temples in the world. One is in Pushkar, and the other is in Poland. Of course, that's a little speculation. But I heard near here there's a four-headed deity which the pagans used to worship. I jest jedna, tylko są dwie tak naprawdę świątynie Pana Brahma na świecie. Jedna jest w miejscowości Puszkar w Indiach, a druga jest gdzieś tutaj w okolicach. Oczywiście to jest taka mała spekulacja, ale słyszałam, że to jest jakieś bóstwo z 4 głowami gdzieś daleko. It's probably speculation, but actually the Vedic culture once existed throughout the world. So from time to time you can find remnants of the Vedic culture in different parts of the world. Może to jest taka mała spekulacja, ale tak naprawdę kultura wedyjska istniała kiedyś na całym świecie, więc od czasu do czasu może gdzieś ich pozostałości. We found the Agni temple in Azerbaijan. My w Azerbejdżanie znaleźliśmy świątynię Agni. Where they worship the god of fire, Agni Deva. Gdzie oni czczą Boga ognia Agni Deva. And in Russia they have the Russian Veda. A w Rosji mają rosyjską Vedę. Kisna, they call him Kisna. And he's all powerful over other powerful living entities. Kisna is very powerful, and he has very similar pastimes to Krishna. He kills a great snake serpent, and he kills a wind god, and so many things. He has his Radha. A w Rosji jest osoba, która nazywa się Kisna i ona właśnie ma takie same, podobne bardzo rozrywki do Krishna, też zabija węże, też ma radę. Like this, if you went throughout the world, you could dig deep enough into the earth,
that you would find remnants of Vedic culture. So here in Poland they have it's actually famous around the world, one four-headed deity. I heard he is near here, so maybe he was worshipped as Brahma, I don't know. Więc ta kultura wedyjska była kiedyś na całym świecie, więc tutaj w Polsce słyszałem też czerwowe bóstwo, które być może było czczone jako Brahma. But certainly in the Vedic culture no one is ignorant of the glories of Lord Brahma. Oczywiście w kulturze wedyjskiej nikt nie lekceważy chwał Brahmy. He is unique amongst all the jivatmas in this creation. On ma taką unikalną pozycję pośród wszystkich jivatm. All the jivatmas are similar by nature because they're all created by the Supreme Personality of Godhead. But Brahma is unique in the sense that his mother and father combined is Krishna. Więc wszystkie jivatmy są podobne, dlatego że wszystkie stworzone są przez Krishna, ale Brahma jest unikalny, dlatego że jego matką i ojcem jest Krishna. Generally, to be conceived in this world, you need a female mother and a male father. Zwykle, żeby usiąść w tym świecie, potrzebna jest płcieńska matka i płcieńska ojciec. And together, when they combine, and there's union, there's conception, then the living entity is free to take birth. I kiedy oni się połączą, wtedy właśnie żywa istota upaniana jest i może się urodzić. I don't know of anyone who only has a father, only has a mother. You have to have both. You have to have the mother and father. Nie znam nikogo, kto ma tylko ojca albo tylko matkę. Trzeba mieć dwie osoby, matkę i ojca. But Brahma is unique, and therefore he is worshipped because he was born from the father only, from Krishna. Ale Brahma jest unikalny, dlatego jest uczczony, dlatego że urodził się tylko z ojca z Krishna. We know the history how Lord Brahma, he appeared from the navel of Lord Vishnu. From the navel of Lord Vishnu sprouted one lotus flower, and on that lotus flower, Brahmaji appeared. I wiemy, znamy historię ze Srimad Bhagavatam, jak stało się, że on urodził się z pępka Vishnu, z którego wyrasta kwiat lotosu. And by the mercy of the Supreme Personality of God, he became the engineer of this universe. Dzięki łasce najwyższej osoby Boga stał się takim stwórcą tego świata. Sometimes it's said creator, but he's more like the engineer. The material elements are already there. He simply assembles them in the various forms that we find in the universe. Więc czasami używa się tego słowa stwórca, on jest bardziej takim inżynierem wszechświata, po prostu już te materialne elementy tam są, on tego je łączy. So he's unique. Więc on jest taki wyjątkowy. But as we know in his famous prayer, which Prabhupada quotes here, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami, he himself worships Krishna, the Supreme Personality. Ale jak wzywane jest tutaj to może, że sam Brahma czci Krishna jako najwyższą osobę. Lord Shiva, who is more often worshipped as the Supreme Personality of Godhead, his appearance is also very interesting. I Pan Shiva, który jest częściej czczony jako najwyższa osoba Boga, jego pojawienie się jest też bardzo ciekawe. These are not ordinary personalities, so their appearance is not ordinary, their activities are not ordinary, and their disappearance is also not ordinary. Ponieważ nie są to zwykłe osoby, dlatego ich pojawienie się, czynności i odejście jest bardzo wyjątkowe. So Lord Brahma, because he's in charge of many of the affairs within this universe, he desired that universe which he created be populated, so he asked his sons, the four Kumaras, to please create progeny within the universe. Pan Brahma, który odpowiedzialnie za ten wszechświat, on chciał, żeby żywe istoty rozmnażały się, dlatego on poprosił 4 kumarów o to. Generally it is a desire of every father that his children, especially his sons, will grow up and continue the illustrious dynasty. I bardzo często jest pragnieniem ojca, żeby kiedy synowie dorosną, żeby oni kontynuowali tak dynastię. Every father wants his son to be like him. Każdy ojciec chce, żeby syn był taki jak on. When my father was on his deathbed, I said, Father, you are now leaving. What do you want me to do with my life? I kiedy mój ojciec był na łożu śmierci, ja powiedziałem, tato, teraz odchodzisz, co chcesz, żebym robił? Jaki chcesz, żebym był w życiu? He looked at me and he said, Son, you should become a commander in the Navy. I on powiedział, synu, ja chcę, żebyś został komandorem. So every father wants his son to continue the same legacy. Żeby syn kontynuował tę samą legendę. So Brahma, he wanted his sons, the four Kumaras, they were just young boys, but they asked him what to do. He said, you propagate, you marry, all of you should marry now and propagate children in this universe. Więc kiedy 4 kumarowie zapytali Brahmę, co mają robić, on powiedział, chcę, żebyście wszyscy ożenili się i żebyście kontynuowali populację. So these were not ordinary sons because they replied to their father, we're not interested in getting entangled in family life. I to nie byli tacy zwykli synowie, dlatego że oni powiedzieli ojcu, my nie jesteśmy zainteresowani uwikłaniem się w życie rodzinne. Actually, they were young boys. They were very old,
but they appeared as young boys. By their mystic power, they purposefully kept themselves as young boys. I oni właściwie byli już bardzo starzy, ale wyglądali jak tacy bardzo mali chłopcy z powodu swoich mocy mistycznych utrzymywali do ciała młodych. Almost like babies. Prawie jak dzieci. Because young boys are young babies, they don't have to marry, they don't have to think about those things at that age. And more than that, they don't have sex desire. Sex desire doesn't manifest until one is older, teenage. I dlatego tak to robili, dlatego że właśnie nie manifestują się takie pragnienie, na przykład pragnienie seksu dopiero to pojawia się w wieku, kiedy jest 16-latki. So this was their mystic power. They preferred to stay as young children, so they weren't disturbed by sex desire. I to był właśnie powód, dla którego oni chcieli zostać jak w ciałach małych dzieci, żeby nie być niepokojone przez pragnienie seksu. As Krishna says, it is lust only, Arjuna, which is the all-devouring, sinful enemy of the soul in this world. Krishna to tylko pożądanie Arjuna jest przeniszczącym. Shastriyamiti bhavam tairamito hridayananti moho. The attraction between men and woman is the main entanglement of material existence. Związanie kobiety do mężczyzny, to atrakcja między kobietą i mężczyzną jest głównym umiłowaniem w tym świecie. So their goal actually was to be transcendentalists. Therefore, they saw no reason to become more entangled than they already were in material existence. I oni byli transcendentalistami, dlatego nie widzieli powodu, dla którego mieliby jeszcze bardziej się uwikływać w materialną egzystencję. So you can just imagine the dilemma of Lord Brahma. Lord Brahma is in charge of the universe, and it's very important to create progeny in the universe. His sons are disobeying his order. Więc możecie sobie zrozumieć ten dylemat, który miał Brahma, że on jest odpowiedzialny za populację tego świata, a jego synowie nie słuchali, bo nie chcieli tego zrobić. This is not, generally the son should follow the order of the father, but here the instances the sons are disobeying the order of the father. So Prabhupada said for the higher purpose, it was all right for them to disobey the order of their father. I zwykle syn powinien słuchać ojca, ale widzimy, że tutaj oni tak znieważają to, co on powiedział, dlatego i Prabhupada powiedział, że dla wyższych celów można to zrobić, że właśnie w tym wypadku to było dobre. So during the tape I was listening to, Prabhupada was discussing this particular pastime. He said, in the same way, the parents of my disciples are saying, oh no, what is happening? This Swami is taking all our boys and girls and making them into Hare Krishnas. And all the devotees in the background, you can hear them laughing and laughing and laughing. So the same situation that we are facing today when we try to encourage young people to become Hare Krishnas and their parents become disturbed. It was there also in 1968 when Prabhupada was preaching in Seattle. I właśnie w czasie, jak ten wykład, jak Prabhupada mówi, daje ten wykład, mówi o tym, że właśnie w ten sam, opowiada tej refleksji, mówi, że w ten sam sposób rodzice moich uczniów są tacy źli o to, że oni przyłączają się na Hare Krishna i teraz my widzimy, że my nauczamy i chcemy, żeby ktoś się przyłączył i właśnie bardzo często rodzice mają coś przeciwko temu, że to są te same problemy, które miały miejsce w 1968 roku. So the four Kumaras were interested in pure devotional service. Cztery Kumarowie byli zainteresowani czystą służbą dania. So they refused the order of their father. I odrzucili polecenie ojca. And their father became very angry. I ojciec bardzo się zdenerwował. And that anger in Sanskrit is called Rudra. I w sanskrycie złość nazywana jest Rudra. So the Rudra personified from the forehead. From the forehead of Brahma appeared the personality of Shiva, Rudra. I ta właśnie ta uosobiona złość pojawiła się z czoła Brahmy, pojawił się Shiva. And he is in charge of the mode of ignorance. Rudra means cry. I on pojawił się z czoła Brahmy i właśnie on tak jest, zarządza siłą ignorancji. So Brahma became very angry, and from his anger he produced the personality of Lord Shiva. Brahma bardzo się rozłości i z tej złości powstała osoba Pana Shiva. Of course, we can understand in a higher sense, Brahma himself did not produce Lord Shiva. Oczywiście w wyższym sensie rozumiemy, że Brahma sam z siebie nie stworzył Shiva. Lord Shiva is in a special category all by himself. Shiva Tattva. Pan Shiva sam w sobie jest Shiva Tattva, specjalną kategorią. You could say in one sense he's an expansion of Lord Krishna. W pewnym sensie jest ekspansją Pana Krishna. When the Lord desires to populate the universe, Vishnu glances over the Mahatattva, the material energy, the total material energy, and his glance, he impregnates the living entities into material nature. That glance personified as Lord Shiva. Kiedy Pan chce stworzyć wszechświat, wtedy on spogląda na Mahatattwę i właśnie tak tym spojrzeniem zakładnia materialną naturę i właśnie to spojrzenie, to jest uosobione, to jest Pan Shiva. So Indra and Brahma are Jivatmas, but Shiva, who appears
it appears to appear that he appears from the anger of Lord Brahma. Actually, he's Shiva Tattva. He's a special category. Indra i Brahma to są Shiva Tattwy, ale Shiva, który wydawałoby się, że pojawia się z Pana Brahmy, on jest Shiva Tattva. Brahma creates, Shiva destroys, and Vishnu maintains. Brahma stwarza, Shiva niszczy, a Vishnu utrzymuje. Well, Prabhupada comments that creating is one thing, destroying, but maintaining is takes the most power. I Śla Prabhupada mówi, że stworzenie i zniszczenie to jest jedna rzecz, ale najwięcej trzeba włożyć wysiłku w utrzymanie. Vishnu is considered supreme out of the trinity of Brahma, Vishnu and Shiva. I Vishnu jest najwyższa spośród tej trójki, Brahma, Shiva. But out of all these personalities, the demigods, perhaps more than any others, Lord Shiva is worshipped as supreme in India. Ale spośród tych wszystkich półbogów, bardziej niż inni, Pan Shiva w Indiach jest uczony jako najwyższy. As we all know, from time immemorial there's been a debate going on. Who is supreme, Shiva or Vishnu? Even today, you'll find these two parties existing in India, and there's been an eternal debate as to who is supreme, Vishnu or Shiva. I od czasów niepamiętnych debata, toczy się taka debata w Indiach, nawet do dzisiaj możemy zobaczyć, że tam toczy taka debata, kto jest najwyższym, Shiva czy Vishnu. Because the glories of Shiva, of Lord Shiva, are practically unlimited. Dlatego, że chwały Pana Shiva są praktycznie nieograniczone. He is such a powerful personality. Jest bardzo potężną osobowością. But there are several pastimes which show very clearly that Shiva himself is dependent upon Krishna. Ale jest kilka rozrywek, które tak bardzo jasno pokazują, że sam Shiva uzależniony jest od Krishna. For example, one time there was a great battle between a great demon and Krishna. Tak jak kiedyś była bitwa pomiędzy wielkim demonem i Krishną. This demon's name was Banasura. Imieniem tego demona był Banasura. Banasura was a great devotee of Lord Shiva. Banasura był wielkim wielbicielem Pana Shiva. And he received the benediction that he was so powerful he had 1,000 arms. I on otrzymał takie błogosławieństwo, tak potężne, że miał 1000 ramion. Banasura was so powerful that one time he went to complain to Lord Shiva that no one can I'm fighting with everyone. There's no one in my match. I kiedyś byłem tak potężny, że poszedł kiedyś do Pana Shiva i powiedział, jak walczę już z kim nie jest, nikt nie jest tak dobry, żeby ze mną walczyć. So he received this benediction from his Ishtadeva, his worshipable Lord. Then he went back later and complained about the benediction because he couldn't find anyone who could actually fight with him equally. Więc on dostał to błogosławieństwo, a później przyszedł i tak narzekał na to, że był tak potężny, że po prostu nikt nie miał walczyć. So Lord Shiva said, "Do not worry, in the future, you rascal, there will appear someone who can defeat you." I on powiedział, nie martw się, Draniu, w przyszłości pojawi się ktoś, kto cię pokona. So sometimes later there was a great battle. It's a great, long history, but there was a great battle between Banasura and Lord Krishna. Więc to jest długa historia. Później odbyła się bitwa między Banasurą i Krishną. At that time, one demigoddess, in order to protect Banasura, she appeared naked between the two combatants, Banasura and Krishna. Później, kiedy toczyła się ta bitwa, jedna bogini po to, aby ochronić Banasurę, pojawiła się naga pomiędzy nimi, pomiędzy Krishną i Banasurą. So in Vedic culture, no one can see a woman in such a condition except her husband. I w kulturze wedyjskiej nikt nie mógł widzieć kobiety w takim stanie oprócz jej męża. Well, there was a middle of a battle. Krishna observed perfect Vedic etiquette, and he turned his face away. I to było w czasie bitwy, więc Krishna pokazał taką doskonałą etykietę i odwrócił twarz. And this gave the opportunity for Banasura to escape. I to dało Banasurze możliwość ucieczki. But later on the battle continued. Ale później ta bitwa była kontynuowana. And it was raging very furiously, and it appeared that Banasura was going to be defeated. I później po prostu Banasura został pokonany. Actually, Krishna was cutting off his hands and his arms one by one. I tak naprawdę Krishna obcinał jego ręce i ramiona jedno po drugim. So I believe it was this lady, demigoddess, she prayed to Banasura prayed to Lord Shiva to please protect him. But Lord Shiva could not protect Banasura from the wrath of the anger of Lord Krishna. I Banasura modlił się do Pana Shiva o to, żeby ochronił go, ale Pan Shiva nie mógł go ochronić od złości Krishna. So here's an instance where Lord Shiva is praying to Lord Krishna to please. They are praying to Lord Shiva to protect his devotee, but he's unable to protect his devotee in the presence of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. Więc
on modlił się do Pana Shiva, będąc jak wielbicielem o to, żeby go ochronił, ale on nie był w stanie go ochronić w obecności najwyższego Kryszny. But because Lord Shiva is so dear to Lord Krishna, because, as we know, Lord Shiva is the greatest of all devotees. Ale ponieważ Pan Shiva jest bardzo drogi Krysznie, jest największym ze wszystkich bhakti. Out of respect for Lord Shiva, Krishna didn't kill Banasura. Z powodu szacunku dla Shiva, Kryszna nie zabił Banasura. He allowed Banasura to live, although he chopped off most of his arms. He allowed Banasura to live, and Banasura himself became repentant. I on, pomimo tego, że obciął wszystkie jego ramiona i ręce, pozwolił Banasurze żyć. So in this way we can see that Lord Shiva himself is inferior to Lord Krishna. Więc widzimy, że sam Pan Shiva jest niższy niż Krishna. And there are many other pastimes as well. I jest wiele innych rozrywek. The idea is that Krishna, amongst all these personalities, he is described as Asham Urdhva. No one can equal Krishna, and no one is greater than Krishna. I właśnie tym punktem jest, że Krishna jest najwyższą spośród wszystkich. We do not accept Krishna as the supreme personality of Godhead sentimentally, My nie przyjmujemy Krishna jako najwyższego Boga sentymentalnie. but we can see that by comparing his activities to the activities of any other living entities in the creation, including the greatest of demigods, no one can equal Krishna, and no one is better than Krishna. I my widzimy, że jego czynności spośród wszystkich nawet bogów są najlepsze i dlatego nikt nie jest mu równy, ani nie jest wyższy od niego. Therefore, Ishvara Panama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karana. The Krishna is known as Govinda, as the supreme controller. Krishna znany jest jako Govinda, najwyższy kontroler. And unlike all the personalities, great personalities in this world, who have temporary bodies full of ignorance and suffering, he has an eternal, blissful spiritual body. Nie tak jak te osoby z tego świata materialnego mające ciało pełne ignorancji i cierpienia, jego ciało jest wieczne w szczęśliwie. And Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam, he's the origin of all other living entities, and he's the cause of all causes. On jest przyczyną wszystkich przyczyn i źródłem wszystkich innych żywych istot. So therefore we should take shelter of Krishna, not any personality, great personality in ignorance, great personality in passion, or even, with all due respect, any great personality in the mode of goodness, specifically meaning the Devas. I dlatego my powinniśmy przyjąć schronienie Krishna nie w żadnej wielkiej osobie w Unii ignorancji, pasji, czy nawet z wszelkim szacunkiem dla bogów w Unii wewnętrznej. They themselves are dependent upon the mercy of Krishna. Oni sami są uzależnieni od łaski Krishny. And the only benediction that one can really receive from these personalities is they can share some of their material opulence. I jedynym błogosławieństwem, jakim możemy ich dostać, to jest to, że one mogą podzielić się swoim But not one of them, even Brahma, even Shiva, even Indra, Chandra, they can give mukti. Ale nikt z nich, czy Shiva, czy Brahma, czy Indra, czy Chandra, nikt nie może. Only Krishna, Mukunda, is capable of delivering the living entity from the entanglement of material existence. Tylko Krishna Mukunda jest w stanie wyzwolić żywe istoty z tego uwikłania And what's more, award that living entity is the prime benediction, which is to go back home, back to Godhead, to assist Krishna or help or serve Krishna in his transcendental pastime. A co więcej, dać żywym istotom błogosławieństwo udania się do świata duchowego i uczestniczenia w jego rozrywkach. So, Ekala Ishwara Krishna Arasha Vritya Yara Yachi Najaya Saitanjikara Nritya. Krishna alone is the supreme controller and all others are his servants. Krishna jest najwyższym kontrolerem, wszyscy inni są jego sługami. And there is one result obtained by worshipping those other personalities, which means you can get some material benediction, but there's another result which is obtained by worshipping that which is actually supreme, Krishna, the supreme personality. Jest jeden rezultat czczenia tych osób, które nie są najwyższym jakimś materialem błogosławieństwa, a inny rezultat jest czczenia Krishny. Therefore, it is important to discuss these differences between the living entities and Krishna. Dlatego ważne jest, żeby przedyskutować różnice między Krishną i żywymi istotami. Because we should know who is supreme, and by worshipping him, obtain the supreme benediction. Dlatego, że powinniśmy wiedzieć, kto jest najwyższy, że przez czczenie Jego otrzymamy najwyższe błogosławieństwo. So throughout the Srimad Bhagavatam, again, is emphatically said, Govinda Madi Purusham Tamaham Vajami. Dlatego właśnie w Srimad Bhagavatam jest powiedziane to podkreślone Govinda Madi Purusham Tamaham. Quoting Lord Brahma's statement in Brahma Samhita. Zgodnie ze stwierdzeniem Parambhava Brahma Samhita. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Shri Prabhupada ki, Gaur Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare